2 lata temu w tym miejscu pokazywaliśmy Wam najmocniejszego Mercedesa ever, który miał prawie 640 koni mechanicznych. I niestety jego tytuł jest już nieaktualny, bo oto najmocniejszy Mercedes wszechświata. No, więc Mercedes AMG GT już nie 4-door, ale nadal 63S, natomiast nie 4MATIC Plus, ale E-Performance. Po***ne. Po co Mercedesowi kolejna odmiana GT, skoro już ma 43, 53, 63, 63S, a teraz jeszcze 63S E-Performance? Oczywiście dla pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że ta wersja zużywa według normy WLTP, tak zwanej ważonej, 5,5 litra paliwa mniej niż GT63S. To oznacza jakieś 120 gramów węgla. Za każdy gram powyżej normy Mercedes musi płacić 95 euro kary. A to oznacza, że tylko na tym modelu, wypuszczając go na rynek, oszczędza 11 tysięcy euro, czyli jakieś 55 tysięcy złotych, a od Was chce za niego 115 tysięcy złotych więcej. Czyli jest do przodu 170 tysięcy złotych. A co Wy dostajecie za te dodatkowe 115 tysięcy? No przede wszystkim, i to najbardziej odróżnia to auto od wersji 63S, dostajecie taką estetyczną, pięknie wkomponowaną i zupełnie nie rzucającą się w oczy klapkę do ładowania samochodu. O, tutaj to jest gniazdo Type 2, a ładuje się go takim ustrojstwem, czyli sterownikiem w zasadzie, a nie ładowarką, przez jakieś 2,5-3 godziny do pełna z domowego gniazdka. Kosztuje to chyba ze 30 zł na AliExpress. I wiecie, ile na tym przejeżdżacie? Całe 12 kilometrów. Oczywiście pod warunkiem, że na zewnątrz jest 18 stopni, nie używacie klimatyzacji, nie pada deszcz, nie jest zimno na zewnątrz, w środku nie chodzą grzane siedzenia, nie gra radio. Wtedy 12 kilometrów, bo w normalnych warunkach to tak mniej więcej 6. A ten niebywały dystans, jaki możecie przejechać na ładowanej baterii, to zasługa tego, czyli akumulatora, który wrzucono do bagażnika o śmiesznej pojemności 6 kWh. Sam bagażnik przez to ma niestety nieśmieszną pojemność 330 litrów i jak widzicie jest w cholerę regularny. Powstał tutaj taki wielki garb, więc jak będziecie chcieli tutaj wrzucić walizki, to wrzucicie tylko kabinówki. Szczerze mówiąc, to mnie nawet nie chce się i nie mam ochoty sprawdzać, czy nasze wielkie tutaj wejdą. Ale nie no, zrobimy to po to, żeby Wam... Proszę. Rodzinne AMG. Ciekawe, czy się zamknie. No niestety, przykro mi bardzo, nie zamknie się. Więc wszystko, z czym możecie jechać we 4 osoby, to jest jedna taka walizka. O, jest. Proszę. Rodzinne, super sportowe auto od Mercedesa. O nie, przepraszam bardzo. Jednak tak też się nie zamknie. No dobra. Oprócz gniazda do ładowania, oprócz śmiesznego sterownika do ładowania, oprócz śmiesznej baterii o pojemności 6 kWh, dostajecie też tutaj bardzo poważny silnik elektryczny. I to już mówię całkiem serio, bo do tych 638 koni mechanicznych dorzucono tutaj elektryka o mocy 204 koni. Więc łączna moc całego tego zestawu to teraz 842 albo 3 konie mechaniczne i uwaga, 1200 Nm. Najmocniejszy Mercedes ever i jedno chyba obecnie z najmocniejszych seryjnie produkowanych aut w ogóle. Niestety w związku z tym, że i bateria, i silnik elektryczny oraz całe okablowanie i inne oprzyrządowanie i ładowarka pokładowa trochę ważą, no to wzrosła masa auta i to o całe 245 kg. Co ciekawe, sama ta bateria waży tylko 89 kg, gdyż podobno wykorzystano w niej nowatorską technologię, jakiej na przykład używa się w wyścigach Formuły 1 do budowy systemów KERS. I sam Mercedes podkreśla, że jeżeli chodzi o ładowanie tej baterii, to nie skupia się w ogóle na tych klientach, którzy chcą podpiąć ten samochód i doładować go po to, żeby przejechać te śmieszne 12 km maksymalnie. Nie. To auto ma tak skuteczną tą baterię, tak skuteczny system odzyskiwania energii, że hamowanie dwukrotne z wysokich prędkości jest w stanie doładować tę baterię, a potem energię z tego doładowania możemy od razu wykorzystać do napędzenia samochodu. Efekt 2,9 sekundy do setki, czyli 0,3 szybciej niż wersja 63S. Natomiast ta dodatkowa masa spowodowała, że ładowność to tylko 385 kg,
Więc nawet się nie pajacowali ze zrobieniem 5. miejsca po środku. Nie ma w ogóle takiej wersji dostępnej, bo 385 kg to nawet jak się zapakuje cała ekipa karoserii, tutaj nas 4, to i tak już przewyższamy o jakieś 70 kg dopuszczalną ładowność, szczególnie przez silnego, który... Natomiast jak we świoro będziecie sobie jechali, no to tak, dzieciory nawet tutaj się zmieszczą. Na te kolana jest całkiem rozsądna ilość miejsca, problem jest nad głową, bo rzeczywiście w podsufitę tu się wali, szczególnie przy szklanym dachu. Dosyć spionizowane są oparcia foteli, więc tutaj będzie Wam mało wygodnie. No na dłuższą trasę tak dla dorosłych, dla dzieciaków jak najbardziej ok. Jest 3., a nawet 4. strefa klimatyzacji. Nie ma podłokietnika, więc o nic się tutaj nie oprzecie. Są 2 gniazda USB. Co ciekawe, to są gniazda zwykłe USB, a nie USB-C. Natomiast wszystko tu jest takie odsłonięte, niefajnie to wygląda, bo to jest najtańsze, natomiast jeżeli sobie dopłacicie naście tysięcy złotych, to możecie mieć tutaj konsolę Business. W standardzie macie już Burmestera, ale tego Burmestera ciut niższego, bo jest jeszcze wersja 3D. Znaczy jest, ale jej nie ma, bo jak wejdziecie w konfigurator, to się okaże, że aktualnie ze względu na problemy z dostępnością półprzewodników zamówić tego Burmestera nie możecie. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne całego samochodu, to są identyczne jak wersja GT63S. A dlaczego wycofano z nazwy to Four-door? Dlatego, że to już jest jedyny Mercedes GT produkowany. Wcześniej jeszcze był Mercedes GT Coupe, już nie jest dostępny. Testowaliśmy go w wersji GTR, tu jak sobie klikniecie, to go sobie obejrzycie. W standardzie natomiast w wersji Performance dostajecie ceramiczno-węglowe tarcze hamulcowe z takimi zaciskami. Tutaj jest podwójny, dwutłoczkowy. Felga w naszym wydaniu kosztuje dodatkowo 12,5 tysiąca złotych, ale ma 21 cali i jest kuta. Na pewno chcielibyście zobaczyć tą V8 i jej posłuchać. No to odpalimy. O! Natomiast wydech to jedno, posłuchajcie jeszcze jak brzmi ta V8 z tej pozycji i nawet jak słychać świst turbosprężarki przy takim przegazowywaniu go na postoju. V8 zrobione przez Denisa Tolu, to chyba Francuz. Ta V8 biturbo jest dokładnie taka jak w 63S, czyli generuje jakieś 900 Nm i prawie 640 koni mechanicznych. Dzik! Oczywiście najpierw pojedziemy sobie w trybie komfort, ciesząc się tym komfortem, jaki przecież każdy Mercedes powinien nam gwarantować. Cisza, spokój, przyjemne, bujające zawieszenie, gładko pracujący układ kierowniczy, niezbyt duża porywczość. I tutaj faktycznie jedziecie, nim dodajecie gazu i czujecie, słuchajcie, dokładnie to samo, co w 63S. Czyli dodajecie gazu, a samochód wyrywa do przodu, bo jest to gigantyczny moment obrotowy i mnóstwo koni mechanicznych. Natomiast w tym trybie komfort, którym tutaj teraz jadę, to czuję wyraźnie działanie tego elektryka. Niby tylko 204 konie mechaniczne przy masie 2 tony 380, jeżeli się nie mylę, a Wy dotykacie pedału gazu, on nie redukuje biegu, ale czujecie moment z elektryka, więc w tym dolnym zakresie obrotów i przy niskich prędkościach rzeczywiście czuć takie odepchnięcia od tych newtonometrów pochodzącym z elektryki. To, co mnie interesuje, to właśnie to zawieszenie. I tu w tym przypadku możecie zapomnieć o komforcie, takim jak na przykład gwarantuje Wam klasa E, ponieważ jedziecie i czujecie nie tylko profil tej felgi duży, czyli 21 cali, czujecie każde łączenie, czujecie sztywność nadwozia i to nawet przy tym ustawieniu właśnie takim ultra komfortowym. No telepie się, to powiem Wam, na tych dziurach, mało tego, słychać gdzieniegdzie czaski z tapicerki. No, ale to Mercedes już nas do tego nieco przyzwyczaił. Trybów jazdy oczywiście mamy tutaj kilka, a niedługo to będzie ich kilkanaście, bo tylko tutaj mamy ślisko, Individual, Electric, Comfort, Sport, Sport Plus, a jak to jest jeszcze za mało, to jeszcze macie Race, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ten Individual oczywiście możecie sobie dowolnie skonfigurować, a oprócz tego, że macie te tryby jazdy, no to jeszcze możecie sobie poszczególne części
zobaczcie, tutaj ustawiać. Jak nie skrzynię biegów, jak nie zawieszenie, to działanie ESP. Tutaj macie dwa dodatkowe pokrętła, one są razem z kierownicą AMG Performance, czyli tutaj są już w standardzie. I tu też możecie sobie przyporządkować tym przyciskom albo poszczególne tryby, albo na przykład zmieniać poziom rekuperacji. O, teraz na przykład zwiększyłem poziom rekuperacji i czuję wyraźnie, jak samochód zwalnia. Jak go sobie zmniejszę, to teraz jest wyłączona, zdejmę nogę z pedału gazu i toczy się jak na biegu jałowym. A propos biegów, no to mamy tutaj oczywiście 9-biegową skrzynię biegów, klasyczną dla Mercedesa, czyli G-Tronic, ale oprócz tego na silniku elektrycznym jest tu jeszcze skrzynia z 2 biegami. Takie rozwiązanie stosuje na przykład Porsche w Taycanie albo Audi w modelu e-tron GT. I tam polega to na tym, że do pewnej prędkości jedzie auto na jednym biegu, a potem na drugim biegu. Tu być może jest podobnie. Ale biorąc to na logikę, no to łącznie mielibyśmy 2 skrzynie biegów, jedna 2 biegi, druga 9, 2 razy 9, 18, dostajecie 18-biegowego Mercedesa AMG GT, już nie 4-door, 63S e-Performance 4MATIC Plus. Całość wnętrza dokładnie taka jak w GT63S, czyli w wersji wyłącznie spalinowej. Wszystko jest podobne, tu akurat jak patrzycie, no to jest akurat materiał dobry. Za karbonik musicie dopłacić tutaj 12 albo 13 tysięcy złotych we wnętrzu. Dostępny jest też zewnętrzny pakiet karbonowy za 16 tysięcy, ale jest też taki pakiet F1, który ma podkreślać, że technologia tego układu hybrydowego tutaj pochodzi z Formuły 1. Tamten pakiet to już gruby wydatek, bo powyżej 100 dostajecie z nim aerodynamikę i różne rzeczy. Sama aerodynamika, no to kliknijcie sobie nasz test Mercedesa AMG GT 4-doora 63S 4MATIC Plus, jaki zrobiliśmy 2 lata temu. Tam nim trochę pojeździliśmy, więcej rzeczy wytłumaczyliśmy i w tym samochodzie się nie zmieniły, więc nie będziemy ich powtarzali. O, tutaj klikacie i oglądacie. Świetny fotel kubełkowy, też z serii Performance i genialnie trzyma na boki. Ma bardzo fajne tutaj podparcie pod uda. Siedzę w nim i jest mi po prostu wygodnie, a jednocześnie rewelacyjnie trzyma na boki. Ma niby zintegrowany zagłówek, ale zobaczcie, gdzie mam głowę. Nie muszę go wcale regulować góra czy dół, bo naprawdę jest wyprofilowany, przynajmniej pod kątem mojej sylwetki. Jak pod kątem Waszej, no to nie wiem. Wchodzimy sobie w tryb elektryczny, bo troszkę doładowaliśmy baterię, niby 0, ale zobaczcie, mamy wyłączony obrotomierz, czyli silnik elektrycznie chodzę. Dodaję gazu. I trochę jak w mild hybrydzie, jak jedziecie tutaj tylko na elektryce przez te parę kilometrów, chcecie mocniej przyspieszyć i dodajecie gazu, to po pierwsze, pojawia się opóźnienie w uruchomieniu silnika spalinowego. On powinien zadziałać wcześniej. Po drugie, następuje lekkie szarpnięcie, z opóźnieniem wskakuje bieg, więc ta zwłoka pomiędzy wciśnięciem gazu a momentem, kiedy auto zaczyna odjeżdżać, jest dosyć długa. Zobaczcie, 0 wciskam. 1, 2, 3. Więc to jest trochę jak w takim właśnie mild hybrydzie. Nie działa to zbyt płynnie, tak jak w klasycznych hybrydach, czy tak jak w hybrydach typu plug-in, że to raz, dwa się wszystko zapina, sekunda i odjeżdżacie. Nie, tu jest wyraźna zwłoka. W dodatku momentami pojawiają się dziwne wibracje. No halo, Mercedes, XXI wiek, od 25 lat niektórzy robią hybrydy. Można byłoby to naprawdę za tą bańkę 50 dopracować. Zmienia się sytuacja, kiedy wchodzicie w tryb komfort, bo w trybie komfortowym auto już rzadko wyłącza ten silnik spalinowy. W zasadzie on cały czas jest włączony, czyli i odzyskuje energię jednocześnie, ale pozostaje gotowy do jazdy. I wtedy jak wciskacie, no to jest w zasadzie sekundowa zwłoka. No ale rozumiem, że ten tryb elektryk jest zrobiony po to, żebyście właśnie mogli sobie po bułki dojechać, pod warunkiem, że nie jest po nie dalej niż 6 km, żebyście mogli 6 w tamtą pojechać, a 6 wrócić i znowu podpiąć go na 2,5 godziny do gniazdka. Natomiast podkreślam raz jeszcze, Mercedes nie zbudował tego auta po to, żebyście mieli zasięg na 50 km, tylko po to, żebyście mieli performance, czyli osiągi, te 2,9 sekundy do setki, a jednocześnie, żeby ograniczyć to zużycie paliwa, oczywiście ono będzie... Tylko nie spodziewajcie się, proszę Was, że ten samochód będzie palił te 7,9 litra. W danych katalogowych Mercedes pisze wprost: 13,5 litra pali wersja spalinowa, czyli 63S, wersja 63S e-Performance, czyli ta 7,9. Ale zwróćcie uwagę na mały druczek. Przy tej jest napisane, że to jest ważona
ważona, tak zwana ważone zużycie paliwa według WLTP. Czyli samochód sprawdzony w laboratorium, przy takiej jeździe, że te 12 km mógł przejechać na tej elektryce, bo jak zaczniecie go użytkować w normalnych, codziennych warunkach, to będzie palił dokładnie tyle, co wersja 63S, może litr mniej. Litr przy 13,5 czy tam 14 litrach. No naprawdę warto dopłacić do tego mniejszego zużycia paliwa o litr te 115 tysięcy złotych. Zwróci Wam się w okolicach 2048 roku. No dobrze, to najważniejsze teraz to, żeby sprawdzić, czy on faktycznie będzie szybszy w rzeczywistym życiu od AMG GT63S 4MATIC Plus. Czy warto te 115 tysięcy złotych dopłacić nie tylko do tego litra oszczędności paliwa, tylko do oszczędności 0,3 sekundy na setce? Bo 3 takie starty i jesteście sekundę bliżej wieczności, znaczy dalej wieczności. Sekundę oszczędzacie na 3 startach. 10 takich startów i już oszczędzacie 3 sekundy. Po 100 startach jesteście pół minuty w swoim życiu do przodu. Zaoszczędziliście pół minuty. Na co je przeznaczycie? Już po 100 startach od 0 do setki Mercedesem AMG GT. Jest wszystko? Jest wszystko. Satelity znalezione? Znalezione. Pamiętacie? 2,9 do setki. O ja Już? Co to się stało? Ale wynik bardzo daleki od ideału, ponieważ 3,6 sekundy. A naprawdę nie czułem, żeby tutaj jakoś specjalnie zamieliły koła w miejscu, bo on wypruł jak z procy. No to let's do it once again. To się nie dzieje naprawdę. To jest coś niebywałego. Słuchajcie, czuję jak wnętrzności normalnie mi do kręgosłupa przywierają. Już znacznie lepiej. 3,25. Ile teraz? 3,15. 3,33 teraz. Coś nieprawdopodobnego już. 3,04. Prawie zeszliśmy do wartości fabrycznej. Wiecie co? I więcej nie będę go już męczył. No ma absolutnie potężną tę moc. Powiem Wam, że wieloma samochodami jeździłem, ale to uczucie, jak on Was wbija w fotel, to jest porównywalne z Taycanem Turbo S albo z 911 Turbo S, gdzie rzeczywiście to przełożenie na asfalt tej mocy, tego momentu jest i brutalne, i tak szybkie, że czujecie, jak wewnętrzne narządy po prostu przywierają Wam do kręgosłupa, jak Wam się zwijają w mózgu zwoje. Natomiast ciekawe, jak on na przykład będzie, słuchajcie, ile zużywał będzie litrów paliwa, jak my sobie wyzerujemy to i sobie będziemy nim jechali o tak 120. Nie no, bo przecież kupiliście plugina, jakby nie było, hybrydę. Chcielibyście sobie skoczyć w dłuższą trasę i żeby to spalanie było na tyle umiarkowane, że dojedziecie na jednym baku gdzieś dalej. Co ciekawe, tutaj bak jest nieco większy niż w 63S, czyli ma tam 3 czy 4 litry więcej. To natomiast, co zwraca uwagę na siebie przy takiej prędkości, to to, że tutaj nie jest zbyt cicho. Przede wszystkim słyszę podwozie. Słyszę normalnie opony, które mega hałasują na asfalcie teraz przy takiej jeździe 127 km aktualnie. Tragedia. Głośno. Kupiliście limuzynę, Mercedesa, którym chcielibyście szybko, ale w ciszy gdzieś dojechać i jest po prostu w nim głośno. I to nie słychać, tak mówię, oporów powietrza, nie słychać silnika, nie słychać wydechu, słychać natomiast zdecydowanie opony. No średnie zużycie paliwa, proszę bardzo. Jechaliśmy 120-130, 12 litrów. No ultra oszczędna hybryda typu plug-in. No ultra, panie. 12 litrów, co to jest? To tam 500 km i trzeba się tankować, jadąc normalnie, jadąc przepisowo. To sobie wyobraźcie, że polecicie sobie na Deutsche Autobahnen, pykniecie mu 2 paczki i co kwadrans stajecie, żeby dolać wachy. Ale naprawdę składa się w zakrętach bardzo ładnie i bardzo żałuję, że nie mam okazji sprawdzić go na Silesia Ringu, bo jest, kurczę,
fajnie wyważony i te 250 kg wcale nie są tak bardzo odczuwalne, jakbym się spodziewał. Jestem pewien, że tam w tych zakrętach z tym swoim długim rozstawem osi, no naprawdę potrafiłby dać sporo frajdy z jazdy przede wszystkim boczurami. Tam jakbyśmy sobie wrzucili drift mode, bo jego tutaj się uruchamia, no to zostawilibyśmy kapcie te tylne raz, dwa na asfalcie. Ile trzeba za to zapłacić? No już mówiłem Wam na początku, że 115 000 złotych więcej niż za wersję 63S. I dostajecie za to 12 km zasięgu w optymalnych warunkach, w mniej optymalnych pewnie z 6. Dostajecie za to baterię o śmiesznej pojemności 6,1 kWh, silnik elektryczny, więcej mocy, ale też mniejszy bagażnik, dużo niższą ładowność, więc mniej praktyczności zdecydowanie. A bańka 50 czy tam bańka 63 to dopiero punkt wyjścia, bo jeszcze możecie sobie podorzucać trochę, na przykład zrobić jakiś kolorek fajny za 40 000 złotych, na przykład taki ładny zielony mają, Green Hell się nazywa, czyli po polsku to jest wakacje nad Bałtykiem. Możecie sobie fajną indywidual tapicerkę do tego dorzucić i też będzie Was kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych, jakieś tam alkantarki, pakiety F1. No taka dobrze wyposażona wersja zamknie się kwotą bańkę 300. Na szczęście hamulce ceramiczne macie w standardzie. Czy warto? No, mówiąc krótko, nie. Zupełnie nie warto. Ja rozumiem, dlaczego Mercedes stworzył ten samochód, po prostu chce sobie obniżyć CO2. Natomiast jak spojrzycie na to naprawdę praktycznie i to tylko w tym samochodzie jest te 2,9 sekundy, tylko to działa na wyobraźnię. Nie zasięg, nawet nie jego moc, nawet nie jego newtonometry. On po prostu jest szybszy o 0,3 sekundy, tylko za to musicie zapłacić wyższą masą, więc podejrzewam, że jak pojedziecie na tor, to 63S przez to, że jest lżejsze, to i tak go opierdzieli w zakrętach. W dragu tylko w nim wygra. O długość włosa tak naprawdę, o długość przedniego zderzaka. Więc jeżeli o Was chodzi, Mercedesa rozumiem, że stworzył Daumem, natomiast jeżeli o Was chodzi, to lepiej zrobicie, jeżeli kupicie 63S Formatic Plus. Nie tylko zaoszczędzicie 115 000 złotych, tylko zaoszczędzicie też masę. Tych 0,3 sekundy absolutnie nie odczujecie w codziennym użytkowaniu, a będziecie mieli mniej skomplikowane auto, nie będziecie wozili kabli w bagażniku, sam bagażnik będzie większy i całe auto będzie po prostu jakby spójniejsze. Będzie spalinowym AMG z V8 biturbo, bez udziwnień w postaci maleńkiej baterii, mocnego elektryka, które są bardziej skomplikowane, więcej ważą, ale nie przekładają się absolutnie na wrażenia z jazdy, ani na zużycie paliwa, szczególnie w trasie. A teraz zapraszam na sprawdzian driftu. No więc drift modzik, jak to w Mercedesach, pięknie działa tylna szpera, możecie to sobie zrobić na jedynce, możecie to sobie zrobić na dwójce, ja od razu teraz dwójka, pięknie się łamie i bardzo ładnie się ślizga i pozostaje w pełni kontrolowalny. Na suchym, tutaj jest trochę mokro, to byśmy mieli naprawdę piękne ujęcia, mnóstwo dymu, kilka zakrętów i nie mielibyśmy opon na bank. O! Nie no, kapciora pali jak